Witam Państwa serdecznie na moim kanale Natalia Samary, Zdrowie, Uroda i Fitoterapię. Dziś porozmawiamy o cudownej roślinie, o aronii. Ogólnie uważa się, że to jest najzdrowsza roślina, najzdrowsze jagody, które rosną na terenie Polski. I ma niesamowity wpływ na układ krążenia, potrafi nam zregenerować naczynia krwionośne, zapobiega miażdżycy, a jak już powstała miażdżyca, pomaga nam naczynia oczyścić, ale nie tylko. To jest roślina, która wpływa na cały nasz organizm i dzisiaj chcę Wam przybliżyć ten temat. Pani profesor Iwona Wawer napisała nawet całą książkę o aronii i ona się nazywa Aronia Super Owoc. Warto po taką książkę sięgnąć. Ogólnie jest to owoc sam w sobie ekologiczny. Rośnie nawet na ubogich glebach. Jest to roślina bardzo silna. Ona praktycznie nie choruje, nie potrzebuje dodatkowego nawożenia. I ma tak cudowne właściwości nie tylko dlatego, że zawiera ogromną ilość witamin i minerałów, tylko też posiada dużo różnych związków polifenolowych. W garści aronii jest tyle polifenoli, jak w 2 kg innych jagód, takich jak na przykład czarna porzeczka czy maliny. Uważa się nawet, że aronia jest zdrowsza, jest mocniejsza w swoim działaniu niż czarny bez lub jagody godrzy. I kiedy możemy ją zastosować? Przede wszystkim będzie wskazana na układ sercowo-naczyniowy. Wzmacnia mięsień sercowy. Obniża poziom cholesterolu i trójglicerydów. Chroni nasze naczynia krwionośne przed miażdżycą. Obniża też bardzo mocno ciśnienie krwi. I tu trzeba jedną taką uwagę zrobić, bo nie normalizuje, tak jak czasami mówimy, że są rośliny, które możemy stosować w większych ilościach, pić różnego rodzaju soki z różnych jagód, bo normalizują ciśnienie. I dla osób z nadciśnieniem, i dla osób z niedociśnieniem będą wskazane. Z aronią jest trochę inaczej. Ona rzeczywiście to ciśnienie mocno obniża. Dlatego osoby, które mają niedociśnienie, tu powinny uważać. Nie znaczy, że w ogóle nie powinny spożywać te jagody, bo przecież to są bardzo mocne antyoksydanty. Mają nawet działanie udowodnione antynowotworowe. Także mogą stosować tylko w bardzo małych ilościach, po prostu trzeba uważać. Troszeczkę więcej mogą stosować osoby, które mają nadciśnienie. Ale też, jeżeli ktoś stosuje leki na nadciśnienie i aronię, która ciśnienie obniża, no musimy to pod kontrolą ciśnienia robić. Możliwe, że leków już nie będzie potrzebna aż taka duża dawka. Także na to uwagę zwracamy. Natomiast ogólnie, jeżeli chodzi o krążenie, ze względu na to, że uszczelnia naczynia krwionośne, sprawia, że oni są bardziej elastyczne, no to dotlenia nam wszystkie organy. Bardzo mocno zwracano uwagę na to, że aronia poprawia krążenie mózgowe i polepsza dzięki temu pamięć, polepsza koncentrację. Przy takich neurodegradacyjnych zmianach w mózgu też się poleca, a nawet poleca się dzieciom małym, które mają różne dolegliwości, zatrzymanie w rozwoju lub dzieci z autyzmem. Też poleca się stosowanie aronii albo w postaci soku, w postaci syropów, można też w postaci proszku. Ja Wam dzisiaj powiem, jak na przykład ja to robię, jak przyrządzam różne rzeczy z aronii. Aronia jest bardzo ważna dla oka, bo wspomaga mikrokrążenia w tych małych, włosowatych naczyniach krwionośnych oka. I tak jak potrafi obniżyć nam ciśnienie tętnicze, tak samo potrafi obniżyć ciśnienia wewnątrz gałki ocznej. Dlatego, jeżeli u kogoś się rozwija jaskra, polecają się różnego rodzaju przetwory z aronii, jak również przy zaćmie albo przy zwyrodnieniu plamki żółtej. Ogólnie, jeżeli spada wzrok, też aronia jest polecana. Ona zawiera zeaksantynę, luteinę, beta-karoten. To są wszystkie takie składniki, które dla oka są bardzo ważne. I zwykle osoby, które mają problemy ze wzrokiem lub rozwijają się jakieś poważniejsze zmiany, zaczynają sięgać po pewne suplementy diety, które zawierają zeaksantynę lub luteinę. A można po prostu troszeczkę więcej w swojej diecie zwiększyć aronię. Aronia też nie tylko te 2 wymienione antyoksydanty zawiera ich znacznie więcej. Dlatego poleca się przy problemach nowotworowych i jako profilaktyka ogólnie antynowotworowa, ale też zmniejsza rozrost guza przy nowotworach jelit, przy nowotworach żołądka. Także jak najbardziej taka jagoda powinna być stosowana u nas na co dzień. I ona ogólnie zawiera bardzo mało cukru.
cukru. No jest taka dość cierpka w smaku, może dlatego też coraz rzadziej ludzie po nią sięgają, bo mamy dostęp do innych, bardziej smacznych jagód, ale jak się przekonamy, że bardziej zdrowej nie znajdziemy, to może bardziej zagości na naszych stołach. Bo na przykład dla cukrzyków lub dla osób z insulinoopornością ona jest wskazana i to nawet nie tylko dlatego, że jest mało słodka, ale ogólnie wspomaga regenerację trzustki i może pomóc nam wyjść z takich dolegliwości, jeżeli się zaczynają rozwijać, bo też ogranicza wchłanianie cukru z naszych jelit, jakby reguluje całą gospodarkę cukrowo-insulinową. Bardzo mocno się sprawdzi ogólnie przy wszystkich problemach z układem pokarmowym, z trawieniem, będzie nam wspomagać też wątrobę. Ale na drogi moczowe też się przyda, bo uważa się, że dokładnie tak samo jak żurawina, aronia zapobiega przyklejaniu się chorobotwórczych drobnoustrojów do śluzówki dróg moczowych. Powoduje, że bardzo łatwo możemy z układu moczowego pozbyć się tych wszystkich bakterii, jeżeli będziemy spożywać sok z aronii. A może też Państwo sobie przypominacie tą sytuację, kiedy była awaria w Japonii na Fukushimie, to bardzo dużo aronii Japonia wtedy zakupiła ogólnie w Europie, między innymi też w Polsce, bo aronia potrafi chronić nasz organizm przed skutkami promieniowania. No a my na co dzień też i z telefonami cały czas chodzimy i przy komputerach siedzimy, także też chroni nasz organizm, jeżeli będziemy ją na co dzień stosować. I teraz w jaki sposób aronię spożywać, jak też można ją przetworzyć, żeby jak najdłużej można było ją mieć na naszym stole, nie tylko w okresie na przykład teraz jesiennym, kiedy dojrzewa, tylko przez cały, można powiedzieć, zimowy okres, bo raczej w ciągu zimy to zużyjemy te nasze zapasy, nie będziemy czekać aż do następnego sezonu. No to na pewno trzeba jeść na surowo. Nawet jak troszeczkę komuś nie smakuje, to są różne wspaniałe sposoby, można ją dodawać do różnych smoothie, można dodawać do różnych soków i będzie wtedy pyszna. Oczywiście można ją po prostu wysuszyć. Umyć, obrać i suszyć na przykład tak jak ja w dehydratorze lub można w piekarniku, wytrzymując odpowiednią temperaturę, tak 40-45 stopni. Można też suszyć na kaloryferze, tylko że to zajmie znacznie więcej czasu, bo owoc jest dość twardy. Można wysuszone owoce potrzymać trochę dłużej w suszarce, aby one były bardzo mocno wyschnięte i jak najdłużej można było je przechować. Lub można zrobić tak jak ja, takiej postaci rodzynki, tylko że takie rodzynki aroniowe nie przechowamy zbyt długo, bo jak są trochę niedosuszone, to mogą nam spleśnieć, jeżeli będziemy chcieli je trzymać bardzo długo. To trzeba po prostu zjeść na bieżąco. Dobrym sposobem jest zamrażanie jagód. Po rozmrożeniu wyglądają absolutnie jak świeże. I można wtedy używać do kompotu, do jakiejś domowej galaretki, do kisielu na przykład, albo po prostu spożywać na surowo. Dobrze się też sprawdza na surowo, bo wiadomo, w surowych jagodach będzie więcej tych składników aktywnych. Jeżeli my zrobimy koktajl, weźmiemy szklankę kefiru, garść jagód aronii, wrzucimy tam i po prostu zmiksujemy. I można do tego dodać jeszcze inne jagody, które mrozicie też. Ja na przykład mrożę maliny i czarną porzeczkę, bo mam ją na działce. I to naprawdę w takim połączeniu przepyszny smak. Po prostu taka w zimie nawet będzie bomba witaminowa. Można z aronii oczywiście też robić różnego rodzaju drzemy. Tylko że wtedy trzeba dodać tam dużo cukru. Tu macie przepis, możecie skorzystać, jeżeli ktoś w ogóle takie przetwory robi. I do dżemów też poleca się pomieszać aronię i jeszcze z innymi albo jagodami, albo owocami. Tylko że sezon na aronię to jest akurat taka późna jesień, to co my mamy na bieżąco to jabłka albo późna malina. I też będzie doskonały smak. Natomiast oczywiście z aronii trzeba zrobić sok. I ja soki robię. Wykorzystuję sokowyciskarkę wolnoobrotową i to niesamowicie jak soczyste są te jagody. W tym roku sok zrobiłam z 5 kg jagód, a wycisnęłam aż 4 litry soku. Jeśli korzystacie też Państwo z sokowyciskarki, to podam kilka wskazówek. Po pierwsze, najpierw jagody trzeba zamrozić, przynajmniej na 2 dni. W tym roku ja przytrzymałam w zamrażarce nawet ponad tydzień z braku czasu, ale przynajmniej te 2 dni trzeba je przymrozić, bo później po rozmrożeniu lepiej oddają sok i wióry wychodzą zupełnie suche.
Druga wskazówka. Jeżeli macie taką samą wyciskarkę, to jest tu taka końcówka, regulator nacisku, w zależności od tego, czy wyciskamy z miękkich owoców, czy z twardych. I to ustawić ją trzeba na 0 lub po prostu tą końcówkę ściągnąć. Wtedy sokowirówka nie zapycha się i jest znacznie mniej roboty. A co z tymi odchodami po wyciśnięciu soku? No nic się nie może zmarnować, dlatego idzie do suszenia. Rozkładam na tacach jeszcze z takimi dodatkowymi podkładkami, z drobnymi oczkami. Te moje podkładki już niestety nie są białe, tylko zabarwione sokami owocowo-warzywnymi, ale od razu widać, jak dużo korzystam z suszarki. O dokładnych wskazówkach, jak można suszyć na przykład cebulę i robić przyprawy, albo jak można suszyć różne warzywa, to ja nagrałam już parę filmików na kanale. Możecie po nie sięgnąć, w opisie pod tym wideo zamieszczę Wam linki. Natomiast wysuszone resztki po wyciśnięciu soku wyglądają właśnie w taki sposób, a po ich zmieleniu uzyskujemy proszek, który można po prostu zjeść. Po jednej drugiej łyżeczki 2-3 razy dziennie, dostarczając organizmowi ogromną ilość antyoksydantów. I można tak samo ten proszek wykorzystać jako przyprawa do różnych dań, do sosów. Można też wykorzystać do kompotów, do kisieli, po prostu dodać takiego koloru. Oprócz tego jeszcze tych walorów prozdrowotnych. I na pewno Państwo macie jeszcze ogromną ilość własnych przepisów, które też robicie. Może ktoś robi nalewki, może ktoś robi wino, bo przecież też z aronii można takie wyroby robić. Podzielcie się w komentarzach i mam nadzieję, że przekonałam Was do tego, że warto po ten owoc sięgnąć. A powiem jeszcze, że Polska jest jednym z największych producentów aronii, ma największe plantacje w Europie na pewno, a możliwe nawet, że w całym świecie. I to wszystko idzie gdzieś tam na zagranicę. To warto, żebyśmy też zaczęli z tego dobrodziejstwa korzystać. Bardzo Państwu dziękuję dzisiaj za uwagę i do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Z Wami była Natalia Samarec. Życzę Państwu dużo zdrowia.